Cześć fajni ludzie, witajcie na kanale. Jestem w trakcie wykonywania takiego wianka na walentynki z czerwonych miniaturowych różyczek. Do wykonania takiego wianka potrzebujemy bazy. Moja ma 25 cm tej średnicy zewnętrznej i 16 tej średnicy wewnętrznej. Jest to baza słomkowa, na zewnątrz obciągnięta mchem. Bardzo polecam mieć taką formę, dlatego że jest ona wygodna w użyciu i można jej używać wielokrotnie, także jest to naprawdę fajne rozwiązanie. Do tego dobre nożyczki, patyczek do kwiatków taki z ostrą końcówką, może też być śrubokręt albo taki szpikulec do szaszłyków. Drucik ogrodowy na wszelki wypadek, jakbyśmy musieli coś przymocować. Dobrze jest też mieć jakiegoś rodzaju alkohol lub odkażacz, żeby co jakiś czas nasze nożyczki przetrzeć. Wybrane kwiatki, w moim przypadku, ponieważ szykujemy się do walentynek, są to czerwone mini różyczki. Pierwszym krokiem jest namoczenie bazy. Należy ją zanurzyć w wodzie na około 2 godziny, następnie wyjąć, odcisnąć i odłożyć do obcieknięcia. Nie ma powodu do obaw, baza po odciskaniu powróci do swojego pierwotnego kształtu. Ten krok dobrze jest wykonać jeden dzień wcześniej, dlatego że nie chcemy, żeby ta baza była taka bardzo mokra w momencie, kiedy jesteśmy gotowi już z nią pracować. Różyczki umieszczamy w wianku w ten sposób, że najpierw nakuwamy dziurkę w wianku naszym szpikulcem, następnie obcinamy łodygę różyczki na około 3-2 cm i przymierzamy. Jeżeli łodyga jest za długa, to wtedy obcinamy ją jeszcze mocniej. Czasami musimy tak troszeczkę nasze różyczki wkręcić, żeby ładnie ta łodyżka wsunęła się do środka. Jak zaczęłam robić ten wianek, to nie byłam pewna, czy starczy mi różyczek, żeby zrobić całe kółeczko. Już widzę, że nie, więc będę robiła tylko tutaj tak, myślę, do połowy wysokości te różyczki. U góry zrobię coś innego. Takiego rodzaju rozwiązanie jest dobre do zastosowania nie tylko przy walentynkach. Oczywiście możemy taką bazę używać przez cały rok, co jest bardzo fajne. A może przy tej właśnie naszej walentynkowej okazji jest to taka fajna alternatywa do bukietu z czerwonych róż, który jest taki tradycyjny. Można taką dekorację dla naszej drugiej połówki wykonać. No na pewno będzie miało to trochę inną wartość niż po prostu taki bukiet zakupiony w sklepie. A czasami można po prostu takie coś zrobić samemu dla siebie i sprawić sobie przyjemność. Czemu nie? Po przerwie na posprzątanie przestrzeni roboczej oraz kawunie nadszedł czas na dodanie pozostałych elementów. U mnie są to drewniane małe serduszka oraz różowa wstążka. Serduszka, żeby się trochę błyszczały, maluję brokatem w kleju. Wianek jest gotowy. Różyczki nam już się dosyć mocno rozłożyły, także pędzę wywiesić go na ogród. No, taka kolej rzeczy jest z różyczkami. Jak poczują ciepło, to się mocno rozkładają i dosyć szybko o tej porze roku. Co potrzebuję? Potrzebuję sobie dociąć jeszcze długi kawałek wstążki, taki, na którym zawiesimy ten wianuszek na dworze. O! Pędzimy. No i co? Życzę Wam pięknych walentynek, dużo miłości i jeżeli Wam się podobało, no to wiecie, tak jak to się mówi po angielsku, show me some love, zostawcie lajki i do zobaczenia. A teraz chodźmy.